Każde pytanie zawiera w sobie odpowiedź, a przynajmniej 50%. Rzeczywiście społeczność albo społeczeństwo, nawet międzynarodowa społeczność może wywierać na ciebie nacisk. Jeżeli ty czujesz w swoim sercu, że miliony ludzi mówią, że to tak ma być, a ty czujesz, że nie, to masz mówić, że nie. O, taki mądry się znalazł, ale nie głupi. Bo widzieliśmy ostatnio, jak to było, że jednak się okazało, że ci, że mówili nie, dzisiaj nie dostają turboraków. A inni mają turborak, nie wiem, takie nowe powstało, albo złośliwe raki, tak by dawniej były dobroczynne. Poszli, bo w telewizji im powiedziano, a niektórzy powiedzieli, nic tam, ja nie idę i już. Biorę na siebie odpowiedzialność. To co będzie, jak kiedyś dostaniesz rak? To dostanę, zanim była pandemia, też ludzie mieli raka. Ja to biorę na siebie, ale inni mówili nie. Trudno, pokłócili się w rodzinach, prawda? To samo teraz jest. Jeżeli jest nacisk na ciebie, to musi być rezonans, żebyś ty wykonał to. Dajmy na to, ja ci powiem coś teraz, tak. Ja ci powiem, wiesz co, Michał? Nawet nie przestańmy nagrywać. Choć zrobimy przerwę, skoczymy jakieś 2 sety, śledzik tego, wrócimy sobie, wiesz, tu fajnie i jedziemy dalej z tym koksem. To dobry pomysł, Roman, bo ja też o tym myślałem. Albo nie myślałeś, myślisz chwilę, ale ty podejmujesz męską decyzję. Albo nawet damską, jaką chcesz. Ale nie będzie tak, że cię zmuszą. Były prowadzone pewne eksperymenty przed laty w Stanach Zjednoczonych, gdzie chciano udowodnić, że człowiek, tak jak mówisz, który Bogu ducha winien, dobry człowiek, płaci podatki, ma żonę, dzieci, żadne geje, żadne tam flagi kolorowo. Nie, on taki jest jak wszyscy. Jakby trzeba się zaszczypać, to by poszedł. I teraz on bierze udział w eksperymencie i mu mówią, na czym eksperyment polega. Nie, że on nie wie. I on nagle czuje, że dlaczego nie? I zaczyna wymuszać na innym człowieku, którego nie zna. Popatrz, że przedtem mówiliśmy o wojnach. Co to jest wojna? Jest front. Na froncie stają naprzeciw siebie ludzie, którzy się nigdy wcześniej nie spotkali. To nie są politycy, dyplomaci, że się wcześniej spotkali, a teraz jest wojna i po wojnie idą pójść na whisky. Ty wiesz co, dobrze, że ja nie byłem tam, może byśmy się zastrzelili. To nie to. Idą ludzie, obcy ludzie, nie znają się, nie widzieli się dotąd, strzelają jeden do drugiego, rzucają granatami na siebie, bo nie ma już oszczepów, kamienie. Znam wypadek i to było albo podczas II wojny światowej, albo podczas I wojny światowej. Może są okopy. W okopach po jednej, drugiej stronie frontu są żołnierze, czyli tam jest wróg, a ci mówią nie, to jest wróg, nie, wy jesteście moi. Kiedyś do mnie ktoś powiedział, to był jakiś z Ukrainy człowiek, ale nie teraz, dawno temu, bo ja mówiłem, wszyscy jesteśmy braćmi i siostrami, to chyba było w Chicago. A on do mnie mówi, tam siedział gdzieś, pił piwo, mówi, ty nie mój brat, ty mój wróg. To ja mówię, dobrze, ja jestem twoim wrogiem, ty dla mnie nadal jesteś bratem. Ale ja nie chcę. Ja mówię, to niech ci dalej, ja ci nie zabieram twojej woli. Ja tylko widzę w tobie brata. No ja by tak mógł, to tam. Ja bym mógł być, ale nie robisz, no widzisz. Jeżeli ktoś chce być twoim wrogiem, niech będzie, bądź wola twoja. To nie jest tak, o już musimy się bronić, a co będzie jak Putin tu wejdzie? Weź zamroź sobie 2 flaszki w lodówce. To nie jest patriotycznie, nie. Są wypowiedzi pewnych ludzi, które słyszysz na przykład, jeżeli nie pokonamy teraz Putina ja nie chciałem mówić o polityce, tylko odpowiadam na twoje pytanie. Musi być rezonans. Jeżeli nie pokonamy Putina na Ukrainie, to krwią dzieci polskich. Najpierw spytaj własnych dzieci, czy one chcą wziąć udział w tym. W eksperymencie. Tak.
Zobacz, w tej chwili z Izraela kilkaset tysięcy ludzi wyjechało, bo nie chcą brać w eksperymentach takich. To nieważne, czy Netanyahu, czy ktoś telepatycznie mu mówi, czy to jest jakaś sekta frankistów. To nieistotne jest. Ważne jest, co się dzieje. Są ludzie, wzięli walizki, wyjechali. Więc wracając do tematu, prawda? Nacisk na ciebie może być, jeżeli w tobie czegoś nie ma, to ty tego nie możesz nawet wykonać. Po prostu. Pamiętam, jak kiedyś jechałem autobusem w Tel Awiwie, jeszcze jak Izrael był taki jako tako Izraelem, i była taka dziewczynka z Tel Awiwu, miała taki głosik i śpiewała: nie otrzymasz ode mnie tego, czego ja nie niosę w sobie. Te la, la, la. I ludzie śpiewali sobie razem z nią w autobusie, jadąc do pracy, bo on nie dostaniesz ode mnie tego, czego ja w sobie nie mam. To był taki szlagier. Później to znikło jak inne. To jest to właśnie. Robiono eksperymenty na przykład. Albo kazali kogoś prądem, wiesz, ale to mogłeś naprawdę zrobić szkodę człowiekowi. I nagle się okazało, że są ludzie, że ponieważ mu powiedziano, on wykonuje i koniec. Nieważne, jak to się skończy. On nareszcie się czuł ważny. Był inny eksperyment w Sing Sing. Wzięto też jakiś psycholog. To są dawne czasy, ja nie pamiętam dat. To można poszukać sobie w internecie. 2 grupy studentów. Jedna grupa będzie grała rolę. Rolę grają. A powiedz mi, jak ty idziesz, ciebie zatrzymuje policjant na ulicy, bo jechałeś zamiast 60 na godzinę 72. On gra rolę. Nagle on ciebie wciąga w pewną grę, zatrzymuje ciebie, bo ty nie musisz stanąć. Ty stajesz, bo ulegasz złudzeniu, że on ma prawo ciebie zatrzymać. Tak naprawdę. Ja nie mówię, że jesteś piratem, jedziesz po pijanemu, właśnie przejechałeś matkę z wózkiem po drodze i to nie o tym mówimy. Mówimy, że jest napisane tak, jak w Ameryce mnie łapali. 60, jechałem 70, o już, słuchaj, zrobiono tego. Aż helikopter leciał zobaczyć to. To już wszystko jest w porządku w Ameryce, tylko to, że ja jadę troszkę szybciej i to dobrym samochodem. Do Jumy jechałem, nie na Jumę, do Jumy. I tak to wyglądało. I teraz w chwili, kiedy ci grali rolę więźniów, ci grali rolę strażników, dość tam doszło do tego, że mówi, dobra, nie przesadzaj. Nie przesadzaj, tylko rób coś się każe. Nie będę robił, gdzie się bawimy. Nic się nie bawimy. Teraz jest tak, jak jest i już robisz. Nie tu. Tam doszło, zdaje się, nawet do jednego zabójstwa. Znowu, Kain nie może zabić Abla, jemu nikt nie kazał, bo on miał w sobie to, dlatego mógł brata zabić. Notabene, jak Ewa urodziła pierwszego syna, skąd ona wiedziała, że on jest zawistny? Bo zawistny, zazdrosny po hebrajsku to jest Kain. Kina to jest zawiść. Skąd ona wiedziała, jak dopiero tu człowieczek wyszedł jeszcze na sznureczku, no i to będzie, on będzie Kain, powiedziała. Skąd wiedziała? Właśnie. Później zbliżyła się znowu do Adama i znowu z niej wyszedł człowieczek. Ona mówi, o, ten będzie uduchowiony. To jest nie Abel, tylko Hefel. Po hebrajsku Hefel to jest taki lekki duch. Skąd ona wiedziała to wszystko? Może być, że to nie Adam ją zapłodnił, ale to jest inny temat, na inny raz. Eksperyment. Tak, eksperyment. Więc musi być rezonans. Wszystko, co się dzieje w kosmosie, dobrego i niedobrego, musi bazować na jakimś prawie. Nie ma bezprawia. Nawet jeżeli zmuszą, powiedzmy, że mówią jakiemuś wokół Hitlera, wokół Stalina, wokół kogokolwiek, zjawią się 7 duchów nieczystych, mówi Chrystus, i wywrą na niego. On nie ma sumienia. Ja wiem, zacznie pić, powiesi się, zaszczeli się i nie wykona.
Ja pamiętam, jak ja chciałem robić hipnozę i chciałem, wiesz, wtedy było bardzo modne robić regresje hipnotyczne i ludzie przychodzili, zamiast się dowiedzieć, co on może dobrego robić na ziemi, to on chciał wiedzieć, czy on był królem, czy był królową, czy to. I wszyscy byli faraonami, nikt nie był niewolnikiem, bo oni sobie nie przypominali nic, tylko chcieli i ja nie robię tego więcej, bo ludzie sobie wymyślają. Raz była jedna pani u mnie tu w Polsce już, że ona wierzy, że jej syn ją zgwałcił. Wcale nie. To może w poprzednim życiu. Ja mówię, nie, dlaczego ty szukasz tak? Coś tam nie gra. Ale musi być rezonans. Nie zrobisz. Ja ci powiem, choć będziemy oglądać mecz baseball Chicago Bulls. Obchodzi cię coś? Nie masz rezonansu. No, jak długo jedliśmy, powiedzmy, świńskie tyłki w plasterkach z musztardą, to nam smakowało. Później coraz mniej i teraz nie jemy tego. Ty decydujesz o swoim życiu. Nikt nie może ciebie zmusić. Musieliby nas przewrócić i zmusić. Tak. Wiesz co, też dochodzi do tego aspekt czasu fizycznego. Czas. Bo tak jak w tym eksperymencie, który przywołałeś, studentów, którzy jedni byli strażnikami, drudzy więźniami, to dopiero z biegiem czasu, czyli godzin, dni, nie wiadomo ile to trwało, ale czas powoduje, że człowiek właśnie w jakiś sposób następuje jakaś transformacja, gdzie dochodzi do tego rezonansu i dopiero jak jest ten rezonans, to eksperyment nabiera całego jakby kształtu. Ale zobacz, ale może być, że nie dojdzie do tego. Znaczy, jeżeli nie ma w nim odpowiednika, nie dojdzie. Ale teraz sobie przypominam coś. Jestem w NRD służbowo, siedzę 2 lata, mam siedzieć tam. Wtedy jeszcze nie wiedziałem, bo mi nie powiedziano. Siedzę i teraz co jakiś czas, to znaczy rytmicznie, czyli co 12 godzin na przykład, w drzwiach otwiera się klapa, widzisz ręka, halo, dein Fraß hier, twoje żarcie. O, i wylał zawsze na podłogę, żeby tam cię onanizować przy tym, jak ja wyliżę podłogę. Widzisz mnie, że mnie lizał? Ja bym sobie tego nie wybaczył. Ja w ogóle nie miałbym co wybaczać. Nie i koniec. I jak czasami mnie doprowadzano, wiesz, tak naprawdę, tej corner mi, ja mówiłem prosto, albo mnie zabijecie, albo wyjdźcie z celi. No to oni wyszli tam, wiesz, Merry Christmas i tak dalej, ale nie. Jest takie coś, że nie. Mogłem, no już, co słyszeliśmy ostatnio, prawda, dla świętego spokoju. Nie, to jest święty spokój. Ty mnie zabijasz, a ja dalej nie. Chrystus odchodzi na przykład z diagnozą. Nie wiecie, co czynicie. No to ja sobie życzę tego. Ale to jest ciekawe, co mówisz teraz, bo pamiętam, że pod naszymi odcinkami wiele razy ludzie pisali, że Roman jest już stary, to on już może tak mówić. Jemu już jest wszystko jedno. Ale te historie, które teraz opowiadasz, to nie są historie a jak przedwczoraj. Ja byłem młody, też było mi wszystko jedno. Dokładnie. I tutaj pojawia się pytanie dla też wszystkich niedowiarków, którzy to oglądają, albo tych krytyków, którzy mówią, że Roman jest stary i już mu wszystko jedno, to jak czujesz, co wtedy tobą kierowało, albo jaki miałeś stan świadomości wtedy, że byłeś w stanie powiedzieć właśnie, albo mnie zabijecie, albo proszę wyjść? To jest dobre pytanie. Ja byłem wtedy, jak siedziałem w NRD w tym więzieniu, to mówimy lata 72-74, ja w tamtym czasie, gdybym nie przychodziłbym na moje wykłady, które daję dzisiaj. A gdybym weszedł gdzieś i posłuchał z 15 minut, o czym on mówi? To Jezus, tu jakieś talerze, tu teorie, o czym ten gość mówi? Ja bym wstał i wyszedł. A ponieważ to by było na pewno we Frankfurcie, poszedł, wiesz, Mir und Dir, Binding Bier i już. Co mnie to obchodzi? Nawet bym chyba zjadł kiełbasę do Wurszta. Sauerkraut i tak dalej. Bo to jest inny stan świadomości. Teraz tylko sauerkraut. Więc to nie jest to. Właśnie o tym, to mi się przypomniało, jak zadałeś to pytanie, że ja nie. I zmuszano mnie parę razy, nie będę w to wchodził jak i co, zmuszano mnie. Ja bym nie był w stanie dzisiaj
tu siedzieć i ci opowiadać spokojnie o tym. Nie, ja siebie poznałem. Jeżeli czasem do mnie piszą niektórzy ludzie, albo tam ktoś mi się odgraża, my już mamy na celowniku, no i dobrze, no to co będzie? Ja wrócę do domu. Ale to nie dlatego, że jestem stary. To znaczy, staremu nie zależy. To jest błąd w myśleniu. Ja wtedy nie byłem stary, miałem 30 parę lat. Ja jestem 46 rocznik. Weź 30 lat do przodu i nie zależało mi. Tak nie będę lizać podłogi. Nie wolno było siedzieć na celi. Nie wolno siedzieć za dnia. Dopiero wieczorem, znaczy ty wierzysz, że to jest wieczór, bo jesteś cały czas w ciemności. Otwierają się daje ci klucz. Ty bierzesz hochgeklapptes Bett, czyli trumna, która jest przyczepiona do ściany, otwierasz kluczem, żeby ona się otworzyła i do tej trumny masz wejść. Oddajesz klucz, rano ci Schlüssel, klucza, wychodzisz z trumny, zaczaskujesz, hochgeklappt i oddajesz mu. I on ci mówi na przykład coś tam, twoja matka była niewdzięczna i tak dalej. Ja mówię, twoja pracowała u mojej. No i to, prowocieren sie nicht, ale takie są zasady tam. Ale teraz mnie nie wolno było, na przykład, raczej nie wolno, bo nie mogłem już teraz się położyć, aż do wieczora. Dlaczego? Hausordnung, to znaczy jest porządek w tym anstalcie. Tam nie było więzienia, były po drugiej stronie muru, a tu były zakłady. W PRL-u też był zakład karny, a nie więzienie. Tam ciebie uczą. Więc ja się kładłem na podłogę. Czemu? Bo do tej chwili spałem jakiś czas snem sprawiedliwego. Bo ja wcale nie czułem, że ja zrobiłem coś złego. Ja pomagałem uciec Polakowi na zachód. To on nie był ich obywatelem. Ja nie byłem wtedy ich obywatelem. To co się wtrącacie do sprawy? A oni nas trzymali. Jego wypuszczono później, bo była amnestia w Polsce, a mnie dlatego, bo mnie sprzedano. Handel ludzkim towarem. A o to mnie oskarżono, a sami to zrobili. Przynajmniej poznałem swoją cenę. I teraz na mnie były... Nie, jeżeli ty czujesz... Skąd ja to wziąłem? To cię się pytasz. Nie wiem, to we mnie jest. To nie, ja tego nie ćwiczyłem, bo ja nigdy nie wiedziałem, że będę kiedyś w NRD w więzieniu. Ja pamiętam siebie w wojskowych więzieniach w Izraelu. Siedziałem parę razy, bo ja nie chciałem wykonywać rozkazów. Na pewno to by było teraz też. Jak długo rozkaz miał znaczenie dla mnie, a dla mnie miał, bo jak już w ogóle mnie wciągnięto w tę zabawę, że żołnierz, że to, że tamto, to ja chciałem iść do komando, rzucać nożami, strzelać tu, skakać z spadochronu. To oni mnie dali dziś do artylerii. Ja miałem czarny beret, czarne życie. Jadą czołgi, a ty biegniesz w garku na głowie za czołgami. Wdychasz, można pylicy dostać i tak. No więc ja się przebiegłem jeden raz i powiedziałem, nie wychodzę więcej na pustynię i koniec. Idziesz ze wszystkimi, a jak nie, to co? To pójdziesz siedzieć. Dobrze, wy idźcie biegać, ja będę siedział. Ale na moich warunkach musi być. Tam mój ojciec, jak się dowiedział, co ja wyprawiam w wojsku, to powiedział, w Rosji by ci strzelili, przyszedłby kapral i strzelił ci w potylicę. Ja byłem taki garnek, już sobie dam do tyłu. Mnie nie zależy. Ciebie tam zabiją kiedyś. Ja mówię, ale z drugiej strony też strzelają, mogą mnie zabić. On mi nie mawiał, żebym ja to robił. On tylko się bał, że to, co ja robię w normalnym wojsku, czyli ruskie wojsko, każde wojsko. Zobacz, co teraz się dzieje na Ukrainie. Są ludzie, nie chce, on chce ten... Wczoraj czytam artykuł, Polska chce zwrócić Ukraińców, że uciekli, żeby żyć tu, zwrócić tam. Jak to czytałem, przypomniałem sobie, że za komuny płynęły okręty gdzieś na morzu. Nagle z okrętu rosyjskiego fik, skoczyli szybko na amerykański okręt i to.
Nagle jakiś telefon tu i tam. Sprawdzono, co to są za marynarze. Widocznie nie zależało im specjalnie na tym i zwrócili ich z powrotem. Ja pamiętam, że jak ja to przeczytałem, I took it personal, jakby mnie zrobiono krzywdę. Ludzie, oni uciekli, bo wiesz, dużo ludzi ucieka, przeważnie, żeby zarobić lepiej tam, dokąd uciekają. Natomiast tu było coś innego. Płyną obok siebie okręty. To są wrogie okręty. Teoretycznie wrogie. Tak, właśnie. Dlaczego oni oddali? Ja to czułem, wiesz, jakby ktoś mi dał po twarzy, choć ja nie jestem ani Amerykanem, ani Rosjaninem, ani w ogóle, ale ja to odebrałem, że to jest nie, że nieładnie, że to jest świństwo, że to... Teraz wiadomo jest, co z tymi żołnierzami później tam się działo. To wiadomo, że to nie jest tak, no Nagana już, idź teraz do tego i zapominamy o tej sprawie. Przede wszystkim przesłuchano, zrobiono parę eksperymentów, psychiatria zaraz mają i tak dalej. I on później już chodzi do tyłu, bierze czapkę do tyłu i chodzi do tyłu. Nie ma. Ja nie mogłem tego zrozumieć. W moim świecie, taki ja jestem, że wewnątrz mnie to jest. Ja nie wiedziałem na przykład, co to jest joga. Nie wiedziałem. I na tej celi, gdzie ja się kładłem, a oni wchodzili mnie podnosić, później gumowe cele są, że leją wodę i ty leżysz w wodzie zimnej. Mimo to się nie zaziębiłem. Nigdy. Nie ma. Jak nie chcesz, to nie. Nie może być takie coś, no dobra, to już. Natomiast, nie wiem, czy ty... Ja napisałem książkę. Ty masz moje książki, nie? Więc jak tam opisuję człowieka, którego przeprogramowano, tam robiono takie coś, że na przykład ktoś nie wytrzymał. Są ludzie, że nie wytrzymują, nie wszyscy są mi tacy uparci. Powiem, że ja jestem uparty, ale ja nie jestem uparty w niepotrzebnych sytuacjach, tylko jak mnie zabierają mi wolność. O, teraz wiem, to jest odpowiedź na twoje pytanie, wolność. Zabić mnie mogą, ale wolność to ja już się mogę rozeźlić. To oni mówią, dobrze, najpierw się rozdrażniemy, później ciebie zabijemy. Zobaczymy. Ale dokąd ja idę, wy pójść nie możecie. Nawet nie chcecie. Ja wiem, dokąd ja mam iść. Ja mam adres. Sobie wmawiasz. To zobaczymy. Ale nie będę lizać zupy na przykład z podłogi. I też wszystkie te historie, które opowiadasz, one mają taki, teraz jak mi jakby cały obraz się narysował tego, że tym warunkiem, który powoduje, że ludzie no niestety ulegają pewnym eksperymentom, to jest to, że jest jakiś rozkaz z góry, tak zwanej z góry po prostu, że przychodzi ten rozkaz i ludzie ulegają tym rozkazom. Obostrzenia były. Właśnie. Nawet mimo to, że wewnętrznie czują jakiś zgrzyt, ale mówią, no dobra, już jakby podejmę jakąś decyzję, podejmę akcję. Minister, który nie był lekarzem, ale był minister zdrowia, powiedział, jak będzie wyglądało na święta, ile ludzi może siedzieć razem w rodzinie przy jednym stole i tak dalej. I byli ludzie, że podporządkowali się, choć nikt ich nie bił, nie zmuszał, nie bito ich kluczami po żebrach. No właśnie i to dochodzimy do współczesnych czasów, bo zobacz, dawniej ludzi właśnie torturowano i tak dalej, przeprowadzano te eksperymenty fizycznie. A teraz zobacz, że w dzisiejszym świecie nawet nie trzeba fizycznie nic robić. Nie, i on też nie miał prawa wydawać rozkazów tego typu policji, żeby się zaczajali gdzieś przed domem towarowym, kto wchodzi lub wychodzi bez maseczki. I policjanci nie musieli wcale tego robić. Wiesz, nawet nie w NRD, w Izraelu kiedyś zamknięto mnie w więzieniu, które dawniej było jakąś bazą Brytyjczyków, bo to się dawniej nazywało mandat brytyjski, co później był Palestyna, później Izrael i tak dalej. To, wiesz, Rothschild kupił dla królowej od granicy syryjskiej, libańskiej, aż z Jerozolimą włącznie. Tak.
i usiedli sobie przy szampanie na kolacji i obmyślili, jak to zrobić. Dobra, kupiłeś mnie, ale teraz to musi jakiś być zysk. No to on mówi, podzielimy po połowie, damy tym i tym. To Rothschild wpadł na pomysł, ale po połowie tak, ale wzdłuż. To i powstały dwa państwa, Jordania muzułmańska i Izrael żydowski. To wiadomo było, że przecież oni wierzą w co innego, więc trzeba... To wywiad brytyjski tych karmił bronią i tych. Królowa, wiesz, być królową też kosztuje drogo, więc zarabiała sobie tam na taksówki. Tak to wygląda. Jakie to proste. A później się połapał król Jordanii, ojciec obecnego króla i ten drugi, i już po cichu, potajemnie były kontakty, już od lat 70. już były kontakty po połowie. Mało tego, królowa, która mówi, że jest muzułmanką, ona nie jest, królowa Jordanii, ale oni mają razem z królem swoją posiadłość w Izraelu, w Kejsarii. Tam są najbogatsi oligarchowie i pan premier też oczywiście sobie zaoszczędził. Tam są najtańsze rzeczy do po 30 milionów dolarów. Mają jakoś na to, wiesz. I jakoś wspólnie tam żyją. Żyją, tak. Nawet wdowa po Arafacie ma tam jakiś domek skromny. Bo przecież stary się nakradł sporo tam w tej... Tak to wygląda. I jeszcze ci coś powiem. Jak się działo w Izraelu, byli niektórzy, teraz sobie to przypominam, że byli niektórzy, to nawet nie byli klawisze, to byli żołnierze, którzy w ramach swojej służby już rok gdzieś odbębnił, później go wysłano, będziesz klawiszem teraz tu. On nosił dalej ten sam mundur, co miał, może zmienił czapkę z czarnej na zieloną i już był klawiszem. I on tam miał pilnować i to i tamto. Też powoli wyrobiła się taka grupa klawiszy, można było z nim pogadać i tak dalej. Ja nawet raz namówiłem, pojechaliśmy, wiesz, na falafel do Hajfy, zamiast siedzieć 2 dni i tam. A inni nie. Nie, no on w ogóle patrzył na mnie, jak ja bym zwariował. Ja mówię, chodzimy do Hajfy na falafel. Jeszcze ja chciałem na film James Bonda pojechać, nowy. I nie, a jeden tak, a byli tacy, że nie. I byli tacy, że on musiał kopnąć drzwi, zanim otworzył, żebyś się tam podskoczył, bo śpisz albo coś. I te dźwięki na mnie źle, wiesz, takie co... Jak ja słyszałem tą wibrację, to był rezonans we mnie. Ja czułem, coś złego się we mnie zaczyna dziać, czyli dzięki niemu doznałem samopoznania. Dziękuję mu bardzo dzisiaj, że odegrał swoją rolę w moim filmie jako statysta tak, że ja poznałem siebie tak dobrze. Na chwilę zapomniało się, że to... Wtedy się nie wiedziało, że to wszystko jest iluzja. On odegrał rolę klawisza. I pamiętam, że był jeden rodem z Litwy. I on był naprawdę paskudny, wysoki blondyn, co ciekawe, wiesz, tackich brali do SS, wysoki blondyn. I on tam był klawiszem i słyszałem, że był tam ktoś z Libii jakiś siedział. Wtedy już był Izrael bardziej kolorowy i on coś z nim zaczął i tak dalej. I ten mu coś tam powiedział, jak ja wyjdę, ty już nie żyjesz, to on go tam kluczami, ten go kopnął, się przewrócili go i tak dalej. Już nie było paralizatorów, albo pozwalali się ludziom bić, żeby zobaczyć, wiesz, bo to show. No i później słyszałem, że gdzieś tam w Nazarecie ten z dziewczyną gdzieś poszli do Arabów zjeść tam jakieś szaszłyki. Nagle weszło 2 ludzi, jeden mu wbił w plecy, drugi to, przewrócili go, tutti frutti, salat, wsiedli w samochód, pojechali. To był koniec tego Litwina. Nie wiem, czy się cieszyć z tego, czy nie, wiesz. Kiedyś byłem w takim stanie świadomości, że człowiek myślał wtedy, no właśnie, sam się prosił o to. No to dziś mówią, że Hamas też czekali, aż się doprosił. Nie jestem za zemstą, ale zauważ, Organizacja Narodów Zjednoczonych i tak zwane międzynarodowe prawo
oni utrzymują te konflikty, bo oni mówią, że ci się mają prawo do odwetu, ci mają prawo się zemścić i karmią bronią obie strony. To jest sprawiedliwie, że oni się nadal zabijają. Jakby nie chcieli, już dawno by było i na Bliskim Wschodzie spokój, i na Ukrainie. Niech się biją na ulicach, niech się kopią w tyłki. Oczywiście. Tak, chcecie, proszę bardzo. I teraz to słynne, gdybym ja był, tu miał coś do powiedzenia. Wiesz, co ja bym zrobił dzisiaj na świecie? Ale to by musiało być tak, jak Bill Gates kupił Organizację Narodów Zjednoczonych i tak dalej, tam teraz tak tańczą, jak on płaci. Ja bym to chciał zrobić bez pieniędzy. Ja bym robił coś takiego. Albo jest jakaś wyspa, albo jakiś teren, skąd nie można uciec. Tam bierzemy tych ludzi, którzy nie chcą razem żyć w zgodzie. I tam będą mieli miejsce na warsztat. Mogą się tam pozabijać, mogą się tam żenić, mogą robić grilla wieczorem razem lub sobie wbijać te szpikulce nawzajem w plec. Cokolwiek im przyjdzie do głowy. Jak długo? Tak długo, aż zobaczą, że to nie ma sensu. To oni się wszyscy pozabijają. Wolny wybór, nie wolna wola, wolny wybór. Ale to tak nie wolno na ludziach robić takiego interesu. A my mówimy o eksperymencie przecież, który tu trwa kilkadziesiąt tysięcy lat. Nawet nie więcej, jak nic 500 000 lat. 500 000 lat minimum. A co było przedtem? Aborygeni jeszcze byli, wiesz, była Hyperborea, ale nawet wcześniej było coś. I może być, że tu była jakaś cywilizacja na Ziemi. Ja nie wiem, może tak być, że była już cywilizacja na Ziemi, że w ewolucji naturalnie rozwijali się. I to byli ci pierwsi ziemianie, nie Adamici jeszcze, ziemianie. Dopiero ci przyszli, ich uszlachetniono, czy się podoba, czy nie, i pobrano bez pytania jajeczka i pobrano bez pytania nasionka. I stworzono hybrydę. Później się okazało, że to są muły, nie mogą się rozwijać. No to ich nauczono, jak to robić. To te wzięli z siebie nasionka i z siebie jajeczka, znowu złapali samca i samiczkę, tej włożyli bez pytania i jemu pobrano i zrobiono i zostawili. I to był dopiero Adam i Ewa i wokoło drzewa. O, tak to mogło też być. To nie jest, że tak jest, kochani, to nie, że ja wiem, jak było i że ja to pamiętam. Ja pamiętam, jak siedziałem w kiciu całe życie. Ja wiem tylko, że ja zawsze siedziałem za to, czego nie zrobiłem. Mnie nigdy nie złapano, bo ja ukradłem samochód. Jak kiedyś ukradłem, to mi się udało na przykład. Nie samochód, wiesz co ukradłem? Autobus wojskowy. I pojechałem z bazy, mówię, wiesz, tam jest szabat na sobotę, to trzeba siedzieć 2 dni, piątek, sobota, trzeba siedzieć, wiesz, bo w niedzielę się zaczyna nowy tydzień. 2 dni, nic tamtego, a ja przyjechałem z Polski, nauczyłem ich tańczyć twista, rock'n'rolle. No i zostało nas wtedy paru. Ja oczywiście też za złe sprawowanie. Ja widziałem, jak się jeździ ciężarówką, jak on to robi i tak dalej. Ja pojechałem, wziąłem ciężarówkę bez pytania, pojechałem do Aszkelonu, gdzie była szkoła pielęgniarek. I poszedłem, mówię, dziewczyny, słuchajcie, tam, ja założyłem dyskotekę w barze tego, tam były dziewczyny z całego świata, wszystkie na pielęgniarki. Jeszcze nie były żołnierkami. Ja to wziąłem tam. Jako że prowadziłem wtedy kantynę jako nieposłuszny, miał martini. One się spiły, my wszyscy razem, ja ich tańczyłem rock'n'rolle, twisty i zasnęliśmy. I rano ja chciałem zwrócić całe za późno. Ja wyjeżdżam, a pułkownik wjeżdża. Patrzy i w ogóle ja tam nie mam być, bo nie byłem kierowcą. Ach, to ty? No i już znowu. Ale ja wolałem siedzieć, niż biegać po pustyni z garkiem na głowie. Powiem ci tak, Romku, jakoś na tobie te eksperymenty, nie wyszły. Nie wyszły, dlatego, bo nacisk, do mnie mówiono, twój ojciec przecież w armii polskiej był oficerem. Ja mówię, tak.
I ty się nie wstydzisz? Ja mówię, czego, że on był oficerem? Nie, no przecież powinieneś się zachowywać, ty też jesteś w wojsku, to nic. Żadna kariera, żadne nic. Ja nawet nie chciałem nic. Ja nie mówię już o tych falaflach, tu nie chcę nic zrobić, zostawcie mnie w spokoju. A jakbyśmy mieli podsumować tą całą rozmowę o eksperymentach, bo dużo fajnych historii dzisiaj było, to jak byś ty teraz, patrząc z perspektywy całego swojego życia, jak byś odniósł to do współczesnego świata? Do tego, jak ty żyjesz i do tego, jak warto żyć, jak po prostu sobie radzić z tym, no bo wielu ludzi też mówi, a już ciągle o tych wojnach, ciągle o jakichś kataklizmach, ciągle tu może kosmici, tu może jakaś wojna nuklearna. Ludzie się boją. Putin. To właśnie, różne postacie, prawda, są jakby projektowane. I teraz z perspektywy twojego doświadczenia całego życiowego, które jest bardzo pokaźne w różne sytuacje, jakbyś podsumował ten nasz odcinek dzisiaj? Nie dajmy się wciągać w nie swoje gry. Każdy z nas jest kosmiczną istotą, która żyje w tej chwili w świecie materii i na materii. I my przyszliśmy z pewnym scenariuszem, czego się chcemy tu nauczyć, żebyśmy mieli jakąś mądrość, później się podzielić tą wiedzą, no po to robimy to. Ja się dzielę, właśnie ty się pytasz, żebym ja się podzielił moją wiedzą. Nie dajmy się wciągać w nie swoje konflikty. Nie bądźmy stronniczy. To są ich wojny. Oni chcą przeżywać wojnę. To są ludzie, którzy na przykład wysyłają własne dzieci do armii, na wojnę. Ja co słyszałem w Izraelu, no ale nie mieliśmy nigdy kraju, nareszcie mamy kraj, oni nam nie dają, musimy, no to własne dzieci dajesz na ołtarzu Boga wojny? No ale oni przyjdą, to co ty mówisz, wiesz, dzisiaj Putin wejdzie tu. Już wszyscy mu trzeba się zbroić po zęby. Jak on już wejdzie, będzie za późno. Tylko flaszka w lodówce. Nie chcemy, ale można inaczej podejść. Dobra, no weszli, no. O, to jest agent, Roman jest agentem Putina. Już przyznaje się. To nie o to chodzi. Chodzi o to, że my możemy kontrolować nasze życie. Nie musimy się bać, bo od nas tego oczekują. W ogóle, jeżeli się boisz, to znaczy, że już nie rozwiązujesz nic. My mamy znaleźć rozwiązanie w danej sytuacji. Możemy znaleźć. Popatrz, nawet pamiętam taką historię, kiedyś czytałem, gdzieś w Bawarii wylądowało UFO i wieśniaczka tamtejsza zobaczyła, że jest trochę mgły, jest rano, zimno, ona budzi, coś zlądowało, otwierają się drzwi jakieś tacy, no musiała to jacyś żołnierze, nalała mleko i poszła dać im się napić. No to jest genialna historia. Znam takie z ufologii coś, gdzie francuska zobaczyła takich małych ludzików, sąsiada, no jak ja opowiem sąsiadce, to nie uwierzy. Ona pobiegła, żeby złapać jednego do domu. Wiesz, każdy reaguje, nie dawać się zaszczuć, nie nastraszyć się. Czuj anteny do wewnątrz. Ja nie chcę teraz brać w tym udziału. No to masz na przykład, ale szef w Ukrainie mówi łapać chłop, muszą iść. W Izraelu nawet dziewczyny muszą iść. I są takie, tak mają wyprane głowy, że one lecą już bombowcami dzisiaj. Pani major leci bombowcem, 20-paroletnia dziewczyna. A wieczorem idzie do klubu ze swoim chłopakiem, się całują. On się pyta, jak tam było, zrzuciłeś komuś coś na głowę dzisiaj? Jeżeli oni nie widzą, że to nie jest realny świat, to trzeba to zostawić. To jest ściana płaczu. Nie możesz gadać do niej, ale ona nie zareaguje już. Niektórzy chcą żyć w takim świecie, zostawić ich, nie wtrącać się, nie kłócić się w domu z nikim, nie przekonywać nikogo, nie starać się o nich, nie zbawiać, nie wlec nikogo za włosy do raju. Zostawmy ich, jak nie chcą. Niech sobie żyją swoim życiem. Oni sami się uczą. Zobacz, ty wiesz, do czego to, jak ludzie potrafią się okłamywać. Mnie jedna pani powiedziała na temat szczypawek, że
No miał pan rację, panie Romanie, ale wie pan, przynajmniej zrobiłam coś dobrego dla postępu medycyny. Ja mówię, pani, ja bym nie był gotowy, żeby aż tak się poświęcić. No widzi pan, niech ona będzie szczęśliwa, no. Ona wie, że się oszukuje. Jeżeli nie wie w autohipnozie, już, no ona wyjdzie z ciała i zobaczy to, na co zasłużyła, co sobie stworzyła. To jest dalej jej scenariusz. Ja mam inny scenariusz, tak jak powiedziałem, mam adres. Ja już jestem, ja nawet nie mam dokąd pójść. Ja już jestem, jeszcze zanim poszedłem. Tu nie trzeba się szarpać z nim. Zobacz, Chrystus uczy, nie stawiajcie oporu złemu, czyńcie w tym czasie dobro, nawet tym, co zawinili. Czyń im dobro. Idziesz do Rockefellera, do Rothschildu i chłopcy, chcecie coś posłuchać? Można żyć inaczej. Już, dziękuję za tego, no, do widzenia. No. Fajną rzecz powiedziałeś, to szukajmy rozwiązań. W ogóle zastanawiajmy się, miejmy jakąś refleksję na temat rozwiązań tych sytuacji, ale... Nie dajmy się wciągnąć. Dokładnie, bo z poziomu lęku bardzo ciężko jest ludziom szukać rozwiązań. I szukasz alibi zamiast rozwiązania dla świętego spokoju. Nie, ty masz być zawsze w spokoju. To jest święty spokój. A tu takie uległe wylizywanie zupy z podłogi. Nie, absolutnie nie. No widzisz, i to jest też taki czynnik, który teraz jak myślę o tym, o twoich historiach, to jest właśnie czynnik, że ty nie miałeś wtedy lęku. Rozwiązaniem nie jest dla świętego spokoju uległość, nie jest uległość, ale nie tak, bo ja się upieram dla samego upierania się, o to mi chodzi. Tylko wiadomo, że w tej sytuacji to nie jest rozwiązanie. No tak, to oni mi wyrzucą mnie z pracy. Rób to, co chcesz zrobić, nie mogę ci pomóc. Panie Romanie, to co mam zrobić? Dać cię wyrzucić z pracy? To co ja mam powiedzieć? Ja na twoim miejscu bym się nie dał. To opowiem ci taką rzecz. Ja mam przyjaciół, których cysterny jeżdżą po całej Europie. I nagle się zaczęła pandemia i nagle się zaczęły te rzeczy. Więc szef idzie do swoich pracowników i też do kierowców, którzy będą jeździć po całej Europie. U mnie nie musicie nic z tych rzeczy robić. No szefie tak, ale kierowcy przede wszystkim. No to mówi, tylko dojedziemy do granicy z Czechami, tylko dojedziemy do granicy ze Słowenią. No już się zaczyna, a to gdzie jest ta szmata? Nie, a szef mam powiedział, że nie musi być. Ale my musimy wam o tym przypomnieć. Czemu? Bo my też nie chcemy stracić pracy. I on mówi, Roman, no co mam zrobić? Ja im mówię, nie nosi, oni noszą. Tam doszło do tego, że ludzie wracali do pracy, to że widzieli, że szefa nie ma, chowali, no bo on wiedział, że mu się to nie podoba. Ale on rozumiał, że oni się boją. Nie osądzaj, abyś nie był sądzony. Jeżeli oni się boją, trudno, ale to nie jest rozwiązanie. Ja mogłem też wylizywać zupkę. Ja nie mogłem tego wylizać, przede wszystkim to była krew z kaszą, świńska krew. Czyli niekoszerne. Nie o tym mówimy. No nie, no z podłogi. Mało tego. Nie, o sobie nie będę mówił. Ale nie, mówisz, że nie i na tym jest koniec. Albo robisz, co ci każą. Nie ma innej drogi. Ale jeżeli mówisz nie, to nie mów za chwilę, dobra, już, dobra, zrezygnować. Nie, bo te nie będą cię szanować. Zauważ, że były takie wypadki, to mi ludzie opowiadali, bo ja nie byłem podczas II wojny światowej, że tam jakiś wachman, czy SS-man, czy coś, jak był kapo i kapował, kablował ludzi i tak dalej, ten tam mu cygaretę, a ten się schylił, mu kopa w dupę załadował sposobem, bo on nie miał szacunku dla tego człowieka. To byli Żydzi, Polacy, Ukraińcy, nieważne kto to był. Byli za papierosa. Poszedł, pokazał, tu w piwnicy się schował ktoś. Się pomylił, może tam jego brat się schował, się pomylił, to nie ta ulica, ale byleby papierosa dostał. Co to jest z tobą, człowieku? Ale może, i to nie jest tylko strach, takie coś. Nie ma sytuacji, w której ktoś może was zmusić do czegokolwiek. Koniec, kropka.
My jesteśmy prawem wolności na dwóch nogach, żywym prawem wolności. Nie ma innego prawa oprócz nas, nie ma światła oprócz nas w kosmosie, bo jest ciemno. Jak sobie to uzmysłowi każdy, to nic tam nie pomoże. Tam Gates mówi, oni będą rozpylać, nam być. Ja mogę oddychać wszystkim, co mi się podoba, albo nie. Znajdzie się na to sposób. Jeżeli będzie tak, to niektórzy będą ewakuowani stąd. Tak, to czemu Jezusa nie ewakuowali? Bo ich o to nie prosił. A zauważ, że jest napisane, gdybym chciał, to by aniołowie zeszli na ziemię. I wyraźnie to jest napisane, tam mógłbym wołać o pomoc. I wielu z nas wiedziało, co tu się dzieje i powiedzieliśmy, jak będę w ratunku, no, nie spieszcie się z tym, bo to jest, na chwilę im się może udać, zasugerują ci coś. Ale jeżeli ci tak bardzo zależy na tym ciele, żeby tu nadal żyć na materii, żeby jeszcze coś zjeść, żeby jeszcze pobiec do toalety, jeszcze raz, jeszcze 2 razy, to nie, że jestem stary. Ja nie chcę chodzić do toalety. 1 000 000 lat. 2 miliony lat. 1 miliard lat. Jak długo chcesz żyć w ciele? Ja już nie mówię o podatkach. Chodzić do toalety, jeść, pić, bo musisz wydalać. Nie widzę takiej przyszłości dla siebie i nie mówię innym, żeby tego nie robili. Kto chce, good luck Charlie. Niektórzy jeszcze potrzebują, wiem, olej rycynowy i tak dalej. Zobacz, o czym ludzie myślą. Myślę, Romku, że to jest dobre podsumowanie tego odcinka. Sporo tutaj rzeczy dzisiaj. Wolność. Właśnie, ta wolność, wolny wybór. Fajne też to, co powiedziałeś, że szukanie rozwiązań, ale nie z poziomu lęku, bo tego się nie da zrealizować z poziomu lęku. Strachu się nie da. Bycie też może nie tyle upartym, ale bycie w tej samoświadomości, że jak jesteś samoświadomy, to nic nie jest w stanie cię wyprowadzić z tego stanu. Z równowagi. Dokładnie. W tej równowadze podejmujemy, tak jak mówiłeś, najlepsze decyzje i one zawsze miały później konsekwencje te pozytywne, powiedzmy, dla nas na przyszłość. A nawet jak jest negatywna. Ja przyszedłem tu wiedząc, że ja przyszedłem nie do raju. Więc teraz tego w imię Jezu Chrysti palą mi ciało. I ja to przeżyłem kiedyś, widocznie mam nowe. Oczywiście to na pewno nie było przyjemne, jak cię wtrącają związanego, nie możesz uciec, nie możesz to. Dobrze, to jeszcze lepiej jest, bo byś chciał uciec, się wyrywał. A tak możesz, na przykład zobacz, był taki człowiek, nasz brat. Najpierw myślał, że to jest naprawdę Kościół Chrystusowy. I on był mnichem. Savonarola się nazywał. Później był Giordano Bruno się nazywał. To byli wszystko katolicy, poszli do kościoła wierząc, że Pan Jezus, że to, że tam. Nagle zobaczyli, co tam się dzieje. Jak palili mu ciało, bo on zaczął mówić innym, co tu się dzieje, to zaczęli mu palić ciało. Giordano Bruno mówił, że życie jest na pewno gdzieś indziej jeszcze, już niedobrze, a tu nagle Franek mówi, że będzie pokropek, on chce kropić kosmitów, a oni będą na kolanach na pewno przyjmować przed nim. Więc jak tak wymyślili sobie, to on krzyczał, moje ciało spalicie, ale prawdy nie spalicie. Tak też można odejść z tego świata. No to ja tak nie mogę. To nie rób, to krzycz, nie ma tam życia, wycofuję. Już. Można też tak nie tyle odchodzić z tego świata, co po prostu żyć dalej w tym świecie. Jak tutaj sobie dalej żyjemy, bądźmy tą prawdą wewnętrzną. No zobacz, my żyjemy już, no. Ja to żyłem, tak jako stary Roman, żyję dalej i będę dalej tak żył, aż pewnego dnia nie będziemy mogli robić. Prawdopodobnie ja odejdę pierwszy. Ale to nie znaczy, że coś złego się stało, tylko że już dość. Ja się coś nauczyłem, podzieliłem się z innymi. Tak trzeba żyć. Według mnie. Jak ktoś nie chce się dzielić, to na przykład się nazywa Rockefeller. No i trudno. To jest ciekawe. Rockefeller to jest błąd po niemiecku, a rock to jest jak skała. Ja się nie nazywam skała. No dobrze, Romku, to było dobre. To były, pomimo że, wiesz co, teraz jak
myślę o całym tym odcinku, to może ludzie powiedzą, że dużo jakichś, nie wiem, negatywnych informacji tu było, albo może, że za bardzo jakieś takie dosadne, ale prosimy o to, żeby wyciągnąć z tego odcinka jakąś głębszą refleksję, żeby nie patrzeć tylko na powierzchowne słowa, Ja nie umiem sytuacje, inaczej. tylko coś głębiej, żeby szukać Ja się tutaj. z wami dzielę sobą. Każdy z nas transmituje samego siebie. Co? Ja nie gram roli Hamleta na scenie. Prawda? To beer or not to beer. Nie o to chodzi. Ty zadajesz mi pytanie, ja odpowiadam. Ludzie słuchają, każdy przez pryzmat swojej świadomości. Jeżeli dziś mu nie pasuje, jutro, pojutrze na pewno, bo ja przechodziłem przez te stany, że mi się też nie podobało. Tak jak mówiłem, jak ja się dowiedziałem w NRD, że matkom zabierają dzieci, już się, że to ja tam wrócę pewnego dnia i oni będą wiedzieli, to był anioł sprawiedliwości przyszedł. Ale ja nie, to nie jest Chrystus, ja idę zabijać niesprawiedliwych. A ja już byłem gotowy. Dlaczego? Zabierali, matka chce wywieźć dziecko, żeby ono już na zachodzie żyło i to. Babcia ją podkablowała albo własna matka. Oni otwierają bagażnik, jest tam niemowlę, ją zabierają na 6 lat więzienia, dziecko zabrano. No i ja słyszałem to. Ja słucham, trzeba znaleźć, kto to zrobił. I siedzę jeszcze parę miesięcy. Jeżeli to był w mundurze, ktoś mu wydał trzeba znaleźć, kto to zrobił. Więc ja chciał nazbierać sobie pieniądze, wjechać tam i powoli za pieniądze tam, wiesz co, te ich marki to były śmieci w porównaniu z Deutsche Markami. Kupić informację, kto to jest, co i jak, wziąć ze sobą takich chłopców, że lubią te roboty, szczególnie jak byli w Afganistanie uprzednio, wynalać takiego i można coś takiego zrobić, że tutaj on będzie żałował, że się urodził tu. Może w następnym życiu już będzie sprzedawał falafel zamiast wyciągać dzieci. Ja byłem wtedy w takim stanie świadomości. Tak jak ci mówiłem, ja bym nie przychodził na moje wykłady dzisiaj. Tylko trzeba złapać kogoś, kto robi źle. Dlatego ja rozumiem, dlaczego tak się denerwują dziennikarze na całym świecie, że ten tam rzuca bomby, tego rujnuje. A zauważ, że Arabowie nie mówią nic. Dlaczego? Bo im nie żal. Jeszcze mnie coś dziwi. I Emiraty, i Saudia budowali w Gazie nad morzem, budowali hotele tak, żeby wyglądała Gaza jak Tel Awiw. Oni teraz, ten Netanyahu zburzył to też. Ani jeden nie powiedział słowa na to. Trzeba było to parę milionów tam. Oni wolą z Izraelem robić interesy. I robili to nawet król Hassan. Ale to już nie jest temat na teraz, to innym razem. No dobrze, super. Romku, no to stuknijmy się może herbatką tym razem. Tak, ja skończyłem mój przedział tu. A tutaj herbatka. Stuknijmy się daje na koniec. Maksimum zadowolenia w minimum czasie. Także dziękuję ci za tą rozmowę dzisiejszą. Ja dziękuję za zaproszenie. No i co? I widzimy się pewnie następnym razem. Tak jest. Do I to zobaczenia. w tym świecie.